Dobry wieczór. Co sprytniejsi oglądacze, widzowie tego programu Fotograf w podróży, prawie nocą o fotografii i podróżach już wiedzą, już czują, już widzą, że nie ma niestety paska z czatem na żywo, co oznacza, że wróciłem. Rzeczywiście wczoraj wróciłem z fotowyprawy do Wietnamu, a dzisiaj, kiedy oglądacie to nagranie, to moje mówienie do puszki, ale mam wrażenie, że będzie bardzo ciekawe. Dlatego, że będą ciekawe zdjęcia, między innymi wasze. No więc to moje mówienie do puszki oznacza, że jestem już gdzieś indziej, jestem dokładnie w Wejherowie, gdzie jutro w piątek zaczyna się Vanoga, festiwal podróżniczy, w którym mam sporo roboty, bo prowadzę zajęcia dla dzieciaków, warsztaty fotograficzne i pokaz o Islandii i serdecznie z tej okazji wszystkich trójmiejskich znajomych i nieznajomych zapraszam do Wejherowa. SKMK dojeżdża tam błyskawicznie. No więc nie ma mnie na żywo, ale postanowiłem pomiędzy przylotem a wylotem nagrać ten odcinek, tak żeby zaległości było mniej, bo się trochę ich nazbierało. Przede wszystkim zaległości w obszarze konkursu wakacyjnego w drodze, który obiecuję zrobię, będzie duży odcinek na żywo, długi, myślę, że z 2 godziny minimum, bo jest bardzo dużo dobrych fotoreportaży, więc będę z dwójnasób z przyjemnością chciał i pokazać, i omówić, i doradzić, no i wybrać oczywiście ten fotoreportaż, który w tym wakacyjnym naszym konkursie zwycięży. Więc ten nasz początek powakacyjny długo się rozbiega, ale to wynika tylko z tego, że jesień u mnie jest zawsze najbardziej pracowita, a w tym roku jakoś tak się wszystko pogrupowało, że czwartki są wyjazdy. Może przenieść na inny dzień, poniedziałki zazwyczaj mam bardziej wolne. Także tak, no to co? Dłużej nie będę dzisiaj wstępów robił, zbierał chętnych, którzy tutaj zazwyczaj się pojawiają troszkę później, bo można sobie będzie to przecież dooglądnąć, to jest raz, a dwa, jest trochę rzeczy do pokazania. Wasze zdjęcia, wybieramy dzisiaj zdjęcie tygodnia, omawiamy dzisiaj wasze fotografie, zderzymy się dzisiaj z egzotyką po raz drugi, z dzikimi. Ja bardzo często o tym mówię i akcentuję temat fotografowania tak zwanej egzotyki. Dzisiaj pewien, no można powiedzieć, pewnego rodzaju nie tyle co zestawienia pojedynek dwóch fotografów i dwóch podejść do fotografowania egzotyki. Daję cudzysłów, bo to jest straszne słowo i tylko biura podróży mogą sobie pozwolić na takie upraszczanie rzeczywistości, jeżeli byłoby to tylko upraszczanie rzeczywistości. No więc będzie dzisiaj taki mały pojedynek na fotografów. Co jeszcze? Parę rzeczy informacyjnych, organizacyjnych, ale o nich za chwilę. No i przede wszystkim na koniec wasze fotografie, wybór zdjęcia tygodnia. Zaczynamy, przechodzimy do... Gdzie tutaj mam przejść? Do monitor lewy. Monitor lewy, tradycyjnie monitor lewy, który to monitor lewy pokazuje zazwyczaj coś, z czego się cieszymy, do czego się uśmiechamy, do czego puszczamy troszeczkę oko, mianowicie ranking najbardziej zasłużonych członkiń, aktywnych fotografek i fotografów na naszej grupie. Zawsze o tym mówię, więc powtórzę jeszcze raz, jeśli to jest wasz pierwszy raz, to wiedzcie o tym, że to jest zabawa, ten ranking pokazuje zaangażowanie i aktywność waszą i moje podziękowanie dla was za to, że jesteście, że się udzielacie, że pokazujecie wasze fotografie, że komentujecie fotografie innych, oceniacie, opisujecie i za to, że jest naprawdę na naszej grupie kultura. Nie chcę mówić, że na innych nie ma, bo są też takie, na których jest kultura, a są też takie, które z tą kulturą są na bakier. Wynika to wyłącznie z tego, kto na grupie się znajduje i o czym mówi. Jeżeli ktoś czasami się pojawia mniej taki kulturalny, tak to nazwę delikatnie, no to mu troszeczkę próbujemy pomóc w odnalezieniu się, a jeżeli to nie pomaga, no to proponujemy mu inne rozwiązania eksmisyjne. Także tak. Dorota, Elżbieta, pierwsza dwójka aktywnych dziewczyn, Janusz, Andrzej, Irek, Janusz drugi, Piotrek, dużo panów, zazwyczaj jest pół na pół, a nawet więcej pań aktywnych. No i Ewa, Magda i Ewa druga, bardzo wam dziękuję za zaangażowanie. Wszystkich zachęcam do tego, żeby aktywnym na grupie być, nawet jak się nie wrzuca zbyt dużo fotografii, to po to, żeby skomentować, oczywiście w sposób twórczy, nie na zasadzie wow, super, ładne, tylko napisać co, dlaczego. Uwierzcie mi, dla osób, które liczą na taki feedback, taka informacja zwrotna jest kluczowo ważna, żeby wiedzieć, co w jej fotografii zaważyło na tym, że po prostu została uznana za taką, a nie inną. Ja też staram się to robić w czasie naszych właśnie czwartkowych spotkań i
i wyborów. Idąc dalej tym tropem, po części tropem, u mnie na Instagramie Ruch Duży będą się pojawiały, już się pojawiają fotografie z ostatnich wyjazdów. Jest Wietnam, jest Stambuł, który był całkiem niedawno, więc jest Hiszpania, będzie za chwilę Maroko, już się pojawiło Maroko. Już pierwsza, o taka ładna cieniowa fotografia z Fezu na Instagramie się pojawiła, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Podglądajcie mnie na Instagramie, bo tu najwięcej tych fotografii się pojawia i z wyjazdów, i z fotowypraw. Także tak. A jeśli mówimy o fotowyprawach, ostatnie chyba miejsce, bądź nawet dwa, zostało na plener nasz fotograficzny z warsztatami Adobe Lightroom, takimi masterclassowymi i Redykiem Owiec w Szczawnicy, więc jeżeli ktoś jeszcze chce dołączyć, pogoda ma być, to proszę wbijajcie i dołączajcie na stronie Akademii mojej, Akademia Fotograf Podróży, bądź Fotograf Podróży w sekcji warsztaty. Jeszcze można się zapisać, śpimy w domu wczasowym Kinga, jak zwykle tam sobie przyjeżdżacie, płacicie i macie. Także tak, jak ktoś więcej informacji potrzebuje, proszę do mnie pisać. Będąc przy warsztatach, nie ma już miejsc, od razu mówię, na warsztaty Street Photo w Krakowie. Jeśli byłaby grupa chętnych, przynajmniej 5 osób się zbierze, to mogę drugi termin wymyśleć, listopadowy, bo wtedy piękne światło, więc piszcie proszę do mnie, jeżeli ktoś byłby chętny gdzieś po Wszystkich Świętych w weekend w Krakowie. To są dwudniowe warsztaty Street Photo, się ze mną spotkać, to piszcie proszę. Jeśli jesteśmy przy warsztatach, ostatnie miejsce na Sri Lankę, 1-15 grudnia tego roku, fotowyprawa, w której bardzo, bardzo dużo fotografujemy i dużo fajnych rzeczy się dzieje, więc no, ktoś chciałby pod moim okiem przez te 2 tygodnie pofotografować też reportersko i krajobrazowo, to Sri Lanka czeka na chętnych. Jeszcze miejsca są dobre loty, więc warto. I co? I tyle. I tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia około akademickie. Inspiracja jedna, inspiracja naszej grupowej koleżanki Marzeny, która była sobie w Azji Środkowej, tak można powiedzieć, pofotografowała, a pokazuje szczególnie dla tych osób, które jeżdżą w ekipach tak zwanych i zastanawiają się, jak taką ekipę można sfotografować. To polecam, zerknijcie na zdjęcia Marzeny, bo ona to w bardzo dobry sposób zilustrowała, tak jak tutaj, góry Tien Shanu, Ałatu Zalijskiego w Kazachstanie w sierpniu tego roku i ekipa sfotografowana w sposób, no powiem tak bym chciał, żebyście swoje ekipy i reportaże i relacje z waszych wyjazdów, na których przecież nic się nie dzieje oprócz krajobrazów, mówię to z przekąsem, w cudzysłowie, bo to kto z nami jest, z kim idziemy, co się dzieje, to jest, jak widać, świetny pretekst do fotografowania. Ja o tym zawsze mówię, że nie zauważacie tego, co jest blisko, tego, co jest tuż obok, tego, co dotyczy was. Tutaj wydaje się to mało ciekawe, a tu się okazuje, że taki materiał reporterski można zrobić właśnie z wyjścia ekipy klubowej, znajomych, przyjaciół gdzieś w góry i te wasze przygody sfotografować w bardzo dobry, reporterski sposób. Więc zaglądnijcie do Marzeny i popatrzcie, jak to można sfotografować, jak na to można patrzeć, tak żeby było dobrze. Super. Co jeszcze? Tyle, drodzy. Dzisiejszy temat o prawdziwej fotoegzotyce jest oczywiście, kto mnie zna, ten wie, puszczeniem oka i nawiązaniem do 170 odcinka, czyli całkiem niedawnego, ale w nim są nawiązania do poprzednich odcinków, w których pochylamy się nad czymś, co nazywamy innym, o fotografowaniu innego, podglądając innego. Tutaj też mówię cały czas cudzysłów, czyli o próbie egzotyzacji, innymi słowy podróżowania za pewnego rodzaju marzeniami, wyobrażeniami, za neokolonialnym czy wręcz kolonialnym sznytem, który gdzieś w głowie mamy, z aparatem fotograficznym i próbą dociskania, doginania rzeczywistości do naszych wyobrażeń. No świat tak nie wygląda. Zacznijmy od pojedynku niejakiego Nelsona z niejakim Nowotnym. Każdy Jimmy'ego Nelsona projekt Before They Pass Away, czy jak to się już tam nazywa, czyli nim odejdą, zna. No
projekt, który bardzo się podoba, a jednocześnie jest ogromnie kontrowersyjny. Bardzo się podoba z tego względu, że jest bardzo ładny. Zdjęcia są śliczne, obrobione modowo, piękne kadry, wycyckane, no fine art, jak to wreszcie nazwał odważnie, bo na początku Nelson fine artem tego nie chciał nazwać, czyli kreacja. Z drugiej strony, no, tak jak wspomniałem, tak jak o tym często mówię, egzotyzacja, czyli pokazywanie świata, który tak naprawdę już nie istnieje, taka teatralna próba pokazywania świata w dużej mierze, który już nie istnieje, próba jakby podróżowania za tęsknotą czegoś, ale to jest tęsknota okropna, bo to jest nasze wyobrażenie o tamtym świecie. Ja w odcinku, którym wam pokazywałem tutaj w 170, pokazuję przykładowe fotografie fotografów z tamtych stron, którzy o sobie samych mówią językiem wizualnym. No tutaj Nelson nie zostawił kawałka na tę część narracji fotograficznej. On to pokazał tak, jak on to widzi. Spróbował po prostu odbudować coś, co nie istnieje już od dłuższego czasu, pokazać egzotykę taką, jak się pokazywało, kiedy jeszcze dzikich oprowadzało się w cyrkach Europy i pokazywało, jak czarnoskóry wygląda. No, piękna, jednocześnie no, w tym swym wymiarze trochę kurczę, nie trafione, bo czasy takiego pokazywania świata już się dawno skończyły, razem z tym światem, który po prostu wyewoluował w zupełnie innym kierunku. Ale już dosyć znęcania się nad Nelsonem, popatrzmy na Nowotnego. Dlaczego wam pokazuję Nowotnego? Michała Nowotnego, czeskiego fotografa, laureata WordPress Photo Picture of the Year International Best of Photojournalism. Ponieważ Michał Nowotny, którego miałem okazję też spotkać, poznać, gdzieś nam się przycięły ścieżki, czy w Grabarce Polskiej, czy gdzieś na Wielkim Tygodniu. Teraz pisaliśmy do siebie, bo byliśmy w tym samym czasie w Wietnamie. No ja prowadziłem fotowarsztaty, więc fotowyprawy, więc nie bardzo miałem czas, a Michał z swoim kolegą etnografem podróżowali i szukali. Ponieważ to jest prawdziwa etnograficzna fotografia, bez udziwnień, przede wszystkim prawdziwa. Może skupmy się na tym, że to jest fotografia prawdziwa. Jest to no, jakby etnografia wizualna w czystej postaci. Nowotny jeździ za wydarzeniami, które są prawdziwe, które są autentyczne, które nie są realizowane na jego potrzeby i je po prostu fotografuje. I przede wszystkim no, nie opiera się na takim stereotypie jak Nelson, pokazania czegoś, co jest jakimś odtworzeniem stroju, folkloru, bez nazywania tego, że to skansen, tylko po prostu jeździ w miejscach, w których rzeczy się dzieją. No możecie tutaj spotkać imprezy, wydarzenia, jakieś celebracje, które są z całego świata i które są prawdziwe, które są autentyczne. Od Beninu przez jakieś miejsca związane ze społecznościami różnych religii, wydarzenia nie tylko religijne, w dużej mierze są to akurat Ladakh, Indie, pielgrzymka buddyjska, które są po prostu autentyczne, które dotyczą aktywności, które są tu i teraz, czyli pokazują ten świat, który jest tu i teraz i wygląda tak, jak wygląda. Jest pokazany w sposób autentyczny, reporterski, nieustawiany, powtórzę to jeszcze raz. Pielgrzymka, proszę bardzo, Kalwaria Pacławska, Matka Boska, nie wiem, czy ktoś był i widział takie rzeczy. Zresztą w Polsce dosyć dużo Nowotny też fotografuje. No, skupia się to na religiach w dużej mierze, ale też obrzędach okołoreligijnych związanych z wydarzeniami świątecznymi, czy jakimiś tradycjami, które są takie w swym religijnym wymiarze, jakieś atawistyczne bardziej, dotykają jakichś jeszcze pralej religijnych, pogańskich obrządków. Polecam wam bardzo, bardzo serdecznie z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zobaczyć, jak się to fotografuje, jakie miejsca się wybiera, o czym on opowiada, bo to naprawdę jest skarbnica wiedzy etnograficznej dla fotografa, to już w ogóle. Po drugie, żeby poszukiwać we własnym zakresie, o tym zawsze mówię, żeby poszukiwać we własnym zakresie miejsc i takich wydarzeń, które są autentyczne, które gdzieś można wygrzebać z różnych albumów, starych albumów, blogów, ktoś coś widział, ale nie bardzo wie i gdzie. Jako ciekawostkę powiem wam, że to jest zdjęcie wykonane tak zwanych Turków. Turcy
Turki. To jest związane z obrzędami Wielkiego Tygodnia. I uwaga, Przeworsk, moje miasto rodzinne. I tutaj uśmiechnąłem się od ucha do ucha, bo stoi w miejscu, w którym byłem 100 razy na Kopcu Tatarskim, w moim miasteczku na Podkarpaciu, gdzie tradycja Turków, tych strażników Grobu Bożego jest bardzo, bardzo rozpowszechniona. Proszę bardzo, Mirocin, kawałek od Przeworska, jeździł po wioskach Michał i po prostu fotografował te tradycje, które wstyd, ja miałem pod nosem, ale nigdy jakoś ich nie zauważałem z tego względu, że były mi tak bliskie i tak normalnie. Mirocin to jest, Nowosielce, też kawałek od Przeworska, były mi tak bliskie, że łatwiej mi było pojechać na Sycylię i znaleźć coś na Sycylii niż pod własnym nosem, w moim własnym mieście, proszę bardzo, na tle jednego z kościołów w Przeworsku. Turcy, którzy chodzą, ogłaszają i tak dalej, i tak dalej. Ale to taka bardzo krótki, prywatny wtręt. Zaglądnijcie do Dowotnego na Instagram i po prostu pooglądajcie sobie te zdjęcia, bo to jest bardzo dobra, świetna, reporterska fotografia i powtórzę to jeszcze raz, prawdziwa. Tu nie ma kreacji, tu nie ma takiego właśnie gonienia za egzotyzacją, pokazywanie świata przez ten nasz okropny, eurocentryczny, neokolonialny sznyt, który jest po prostu złem, ponieważ zrobię o tym odcinek. Kiedyś zrobię o tym odcinek, nawet nie tyle co odcinek, ale nagram film po prostu, co złego jest w tym, bo ja o tym mówię, można o tym przeczytać w książkach, które właśnie w 170 odcinku polecałem, to sobie zerknijcie, co złego jest w tej egzotyzacji i pokazywaniu świata z takim neokolonialnym żalem, co my złego tym ludziom, którzy tam żyją, w ten sposób robimy. Dobrze, tyle Nowotnego. Tutaj naprawdę można oglądać i się zachwycać, bo ilość wydarzeń, ilość miejsc, w których on był i w których fotografował, mi imponuje bardzo. Ma gość czas, trzeba przyznać. No i też oczywiście pieniądze, bo to jest mnóstwo wyjazdów, które są dosyć kosztowne. Także tak. To co? Zaczynamy chyba od naszych spraw. Patrzę, czy czegoś tutaj nie zapomniałem. Ach, zapomniałem, więc od razu powiem, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za to, że jesteście, że wspieracie mój kanał, bo jak wiecie, można sobie kliknąć tutaj, o, właśnie, jest taki przycisk wesprzyj, można mi kupić dużą kawę bądź małą kawę za to, jeżeli ktoś korzysta z tej wiedzy, z tych informacji, które ja na swoim kanale YouTube'owym Wam przekazuję, jeżeli jest zadowolony i ma ochotę mnie wesprzeć, to mi to bardzo pomaga, motywuje. Oczywiście bardzo, bardzo zachęcam właśnie do czego? Zachęcam do, tutaj taką mam, do tego, żeby kliknąć subskrypcję, dać kciuczek do góry, zakliknąć dzwoneczek, żeby nie uciekały informacje i tym sposobem dołączyć do grona osób, które i wspierają, i są wokół tego mojego kanału jakoś tam zorganizowani. Więc bardzo, bardzo wszystkim Wam dziękuję. Zaczynamy od omówienia, dzisiaj bez fotoreportażu, bo tak jak wspomniałem, szykuje się duży odcinek fotoreporterski. Zaczynamy od omówienia fotografii. Magdalena nam wrzuciła taką oto fotografię z jednego z kraterów Etny. Zazdroszczę pogody, bo wiem, że tam jakaś jest niezbyt łatwa akcja z pogodą, żeby na nią trafić. Słuchajcie, każdy telefon dobry, a nie wiem czy już nie, średni i w górę, ma funkcję rejestracji w postaci RAW-ów, czyli takich plików, które można potem obrobić nawet w Lightroomie mobilnym albo dowolnym innym programie mobilnym. Już abstrahując od tego, że pora taka jaka jest, bo pewnie nie ma się wielkiego wyboru, kiedy się na tej Etnie jest, co oznacza, że jest bardzo, bardzo płasko, ale ta przestrzeń tutaj, te dwie postaci, to jest świetne. Ta ścieżeczka i dwukolorowość, czy trzykolorowość wręcz tutaj około kraterowa. Właśnie muszę sobie włączyć tutaj te wszystkie moje ustrojstwa, które służą do tutaj opisywania, prawda? Czyli mam tu jeden kolor, drugi kolor, trzeci kolor, tak można powiedzieć, jeszcze ta chmureczka nam pięknie wchodzi. To jest wszystko super. Tylko zdjęcie jest niestety bardzo, bardzo płaskie.
ze względu na to, że jest po prostu tak równiutko naświetlone. Dałoby się to odrobinę technikami takimi powiększalnikowymi poprawić, przede wszystkim przyciemnić. Tutaj te elementy, które są troszkę ciemniejsze, nabiorą wtedy głębszego kontrastu. Zdjęcie się nam uplastyczni, bardziej trójwymiarowo wyjdzie, bo jest troszkę płaskie. No jakościowo no jeżeli to są JPEGi, to trudno cokolwiek z nimi zrobić. Jeżeli to są RAWy, no to spokojnie można sobie z tym, mówię, nawet z RAWami mobilnymi z komórki poradzić, tak żeby to zdjęcie było poprawnie zrobione. Więc konkludując, obrobić, tak jak każde zdjęcie krajobrazowe wymaga obróbki, fotografować w RAWach, no i co? No i też, jeżeli to jest możliwe, wybierać takie pory, kiedy słońce jest raczej niżej niż wyżej, bo wtedy krajobraz nabiera plastyczności, piękne światłocienie się pojawiają. Także tak. Fotografię Marcina. Marcin nam wrzucił taką oto fotografię. Będę go chyba prosił, żeby jednak profil swój własny, osobisty tutaj umieścił, bo jakoś tu się przedarł fanpage'em. Super są odbicia, świetne są odbicia. Odbicia są świetnym pomysłem na to, żeby pokazać skomplikowalność świata, bądź atrakcyjność wizualną, bądź jakiś trik i tak dalej, i tak dalej. Zresztą będą dzisiaj odbicia dobre, więc będę się rozwodził bardziej nad nimi, jeśli chodzi o prawidłowość pokazania. Tutaj tylko powiem, że to odbicie jest takie troszkę o niczym, chociaż fajne rzeczy się tutaj mieszczą. Może kolor by tutaj zagrał, może gdyby ta pani była gdzieś tam pomiędzy jedną pralką, butlą, samochodem i krzaczkami widoczna, może by to zadziałało. No w tym wymiarze do końca nie kupuję tego układu. No odbicia są trudne, to nie wystarczy odbić, trzeba odbić tak, żeby było dobrze i na tym się zatrzymam, bo będę wam takie zdjęcie dzisiaj za chwilę pokazywał. Iwona nam taką oto scenkę rodzajową, troszeczkę parowską. Gwiazdka pod spodem, mówiąc parowska, mamy na myśli fotografie plażowe Martina Parra. Kto jeszcze nie zna, nie słyszał, kto tu jest, to zna bardzo dobrze, bo ja się nad tym rozwodzę szeroko. No więc parowska. Co by było, gdyby troszeczkę inaczej to skadrować? Co by było, gdyby to pokazać, powiedzmy, w jakimś takim wymiarze, prawda? No to wówczas pojawia nam się zdjęcie, które jest o wiele bardziej ciekawe, ponieważ pozbawione jest tych wszystkich didaskaliów po bokach. Efekt tego jest taki, że mamy lepiej zarysowane meritum, czyli ta, można powiedzieć, śmieszna relacja w tym trójkącie, prawda? Pozbawione zostały elementy, które nas rozpraszają. Jest ten element morski, przycięty tutaj nad tymi czubeczkami parasoli. Pan, który zachwyca się krajobrazem, no bo to jest jakaś forma krajobrazowa, jest też fajniej zarysowane w swojej takiej pokracznej pozie, więc zdjęcie zyskuje i ja bym je widział bardziej w takim wymiarze niż w takim, gdzie tej treści jest troszeczkę w tym przypadku za dużo. Małgorzata, jeżeli jesteśmy o przy plażowej fotografii, taką plażę w Brighton zarzuciła tutaj i super, to znaczy sam pomysł sam w sobie jest super, ale zdjęcie przez to, że zostało zamienione na czarno-białe i nie do końca obrobione tak jak fotografia czarno-biała obrobiona być powinna, no się nam spłaszczyło, czyli te ptaszyle, które gdzieś tutaj w tle, czyli na tle pań wypoczywających sobie na plaży, nam się po prostu skleiły razem z piaskiem. Jak z tym sobie poradzić? No, tak jak pod powiększalnikiem się kiedyś robiło, czyli technika maskowania i wyciągania szczegółów, czyli trzeba by zdjęcie zrobić ciemniejsze, a ptaki po prostu wyjąć jaśniejsze. One wtedy wyjdą nam z tego tła, no bo wiadomo, że jak nie ma koloru, no to jest jedyne rozwiązanie, to zwiększyć kontrast pomiędzy elementami. To jest szlachetna technika, trudna, ale dająca bardzo dobry efekt i wtedy może coś z tego by fajnego wyszło. To zdjęcie kompozycyjnie jest ok, tylko mówię, no po prostu sklejone mamy ptaszki z ludźmi. Antoni wrzucił nam tutaj dwie fotografie. One są dosyć podobne w swym wymiarze, a że Antoni nowy, relatywnie na grupie, to pozwalam sobie pokazać dwie, czyli to zdjęcie i to zdjęcie.
Słuchajcie, jeżeli już dzieci fotografujecie, to przede wszystkim no, trzeba by się skupić na czymś, co stanowi clou tej fotografii. Zresztą w portrecie jest to w ogóle element kluczowy. Ja zaraz do tego wrócę, w sensie zainspiruję autora fotografii czymś. Ale jeśli chodzi o taką fotografię, no abstrahując od tego, że ona jest delikatnie poruszona, nie ma parametrów technicznych, zapraszam Cię, Antoni, do tego, żeby napisać, to wyszłoby nam od razu, że zdjęcie jest na dość długim czasie naświetlania zrobione, zbyt długim dla takiej fotografii, jest poruszone, ostrość gdzieś tutaj uciekła delikatnie. Jest dużo didaskaliów takich, które, no, tło. Gdyby to zdjęcie, tutaj sugeruje Irek, przykadrować, to na pewno by pomogło. Gdyby to zdjęcie było obrobione, to na pewno by pomogło, bo jest troszeczkę jak z namiotu bezcieniowego, zupełnie bez jakichkolwiek cieni, kontrastów, jest płaskie jak diabli. No i oczywiście ono nawet w swym wymiarze kadru tych dwóch głów jest fajne, pochylone oczy, to jest oczy pochylone, oczy się co nie pochyla, tylko patrzy się w dół, o właśnie. I ten taki dosyć odważny wzrok tej dziewczynki po lewej, to malowanie, super, to jest fajne, tylko mówię, to zdjęcie trzeba by obrobić i pobawić się z tłem. No tutaj jest sytuacja odrobinę lepsza, jeśli chodzi o światło, ale no jakby tak nieco przypadkowość tła, znów tutaj trzeba by się pochylić nad tym, żeby albo to gęściej sfotografować, albo troszeczkę inaczej, bo mi ten słupek i krążek jasny po prawej stronie od głowy, czy też worek tutaj gdzieś worek jakiś gdzieś tutaj, no to mi tak bardzo ciąży. To są takie drobne szczegóły, które są ultra ważne w portrecie i zachęcałbym do tego, żeby autor przerobił sobie lekcję. Tutaj w kursie fotografowania w podróży, w moim kursie jest jeden taki blok, który się nazywa Jak fotografować ludzi, portret w podróży. O, tutaj to jest 90 minut, kilka lekcji, które mówią dokładnie o tym, na co zwrócić uwagę i tak naprawdę rozwiązują większość problemów. Trzeba będzie tylko modela już później gdzieś w świecie, w wyjeździe, czy nawet potrenować na najbliższych i ten pierwszy krok do fotografii portretowej w podróży się zrobi. I jeśli chodzi o pozę, jeśli chodzi o sposób patrzenia, też na dzieciaki, w sensie wysokość z góry, z dołu, te wszystkie rzeczy tutaj są omówione. W tym przypadku no, praca z tłem przede wszystkim, z światłocieniem jest istotna do przerobienia i do poprawienia. Piotr nam taką oto fotografię tutaj wrzucił pewnego pana, opisuje, co chciał zrobić, także tak. Super. I teraz no nie do końca jest to, o co chodzi, bo sam fakt, że pan gdzieś tam nam ucieka z tym wzrokiem i my jesteśmy bardzo chętni dowiedzieć się, na cóż on tam patrzy, to jest jakimś elementem, który trochę nas z tego zdjęcia wyrzuca. Druga sprawa, dlaczego pion? Czy nie lepiej byłby poziom? Jeżeli tych elementów pionowych byłoby więcej, gdyby on w tym jakimś takim staccato pionów, słupów, linii zwrócił uwagę autorze, że masz tutaj bardzo fajnie zarysowane właśnie pionami te elementy tej przestrzeni krajobrazu miejskiego, w której ów pan sobie drepcze, więc gdyby tego było troszkę więcej, troszkę szerzej i w tym układzie takich, on przecież też no, jest, w tym układzie to wszystko by funkcjonowało, tego światłocienia, czarne, jasne, białe, plus wybrać może lepszą, niech on sobie patrzy, najlepiej gdyby patrzył tu, o, tak, nie w nas, obok nas, albo w przeciwnym kierunku, whatever, ale żeby nam gdzieś tam nie uciekał, bo ja już tam chcę być gdzieś widzieć, cóż on tam ujrzał, no i uciekam z tego zdjęcia. Gdyby nam z tego zdjęcia po prostu nie uciekał, to wydaje mi się, że byłoby to lepsze rozwiązanie. Tak więc polecam taki kierunek myślenia. Kolejna fotografia. Jerzy taką nam oto historię opowiedział z Yellowstone. Trochę gejzy, a trochę chmury po południowym słońcu. Tu jest kawałek zdjęcia fajnego i ja ten kawałek bym sobie chciał wybrać. Myślę, że mógłbym go nawet w takim kwadracie gdzieś zamknąć.
I w tym wymiarze mnie się ta fotografia bardziej podoba niż z tą panią na pierwszym planie po prawej, która była trochę do niczego. Jest ta linia fajnie złamana balustrady i tego drewnianego podestu, która gdzieś prowadzi do pana, który fajnie kontrastuje, miękkie cienie drzewa, takie bardzo białe, te chmury gejzerowe, które gdzieś budują, pan w kontraście, ostrość bym tutaj na panu umieścił, niekoniecznie na pierwszym planie balustrady, ale rozumiem, że ta pani miała być w ostrości. W tym wymiarze ta fotografia moim zdaniem jest lepsza i bym sobie życzył bardziej tak niż tak. O. Ta pani nam tu pomóc. Irek, rekinki, minonki, złapał fajną scenę, z tego co widzę, Szczecin, zlot żaglowców i fajnie. I słuchajcie, ja to teraz nawet na warsztatach mówiłem w Wietnamie, na fotowyprawie, że jak widzę jakiekolwiek rytmy, wychodzą ludzie z autobusu wszyscy w takich samych koszulkach, takie same czapki, chustki, to jest momentalnie dla każdego streetowca, to jest dzwoni dzwoneczek, podchodzimy, szukamy, próbujemy ten absurd jakiegoś takiego właśnie tej takiej harmonii, nazwijmy to, tym pod względem kolorystycznej, jeszcze z tymi śmiesznymi rekinkami, tą homogeniczność próbujemy w jakiś sposób sfotografować, pokazać. Tutaj fajnie to nawet wygląda, bo te twarze wszystkie gdzieś skierowane, jedni w prawo, drudzy w lewo, trzeci ze sobą rozmawiają, coś tam obserwują, zdziwienie, zaskoczenie. Super to wygląda i o to chodzi w tym kierunku. Polecam, żeby z taką fotografią sobie iść. Fajnie. Michał nam taką oto dziurę po kuli pokazał po trwających walkach w Hostomelu na Ukrainie, czy też w Ukrainie. No, zdjęcie bardzo mocne, no jakby jesteśmy częścią tego, co się dzieje w Ukrainie i nie da się o tym inaczej mówić, jak częścią tego, bo wszyscy wiemy, a jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, to powinien podwójnie się nad tym zastanowić, że to jest taki bufor, który nas chroni przed zakusami państwa, które już otwartym tekstem mówi o nas, że jesteśmy następni. Więc dwójnasób to zdjęcie ma ogromną moc, bo to jest troszeczkę patrzenie na taką normalną rzeczywistość, bo ja sobie wyobrażam, że za tym murem ostrzelanym kulami, przed tym wyłomem jakiegoś pocisku jest ten normalny świat i to jest dla mnie taka metafora tego, co dzieje się tam i co może dziać się za chwilę tu i to zdjęcie mnie z jednej strony przeraża, a z drugiej strony no myślę sobie, że w swym wymiarze jest pięknie metaforyczne i bardzo dobre. Zdzisław taką nam oto fotkę podpatrzoną wysłał. Ja lubię takie zabawy, bo one są zawsze miłe, one są zawsze wesołe i uśmiechamy się od ucha do ucha, kiedy na takie rzeczy patrzymy. I polecam wam, żebyście próbowali takie lekcje obserwacji sobie uskuteczniać. Tutaj tylko Zdzisław, warto zastanowić się, gdzie ma być ostrość, bo troszeczkę ci ostrość uciekła na drzewa. Nie ma tu potrzeby używania 11 przysłony. Wystarczyłoby tu jakieś 5,6 maksymalnie. Czas nie miałby 1,60 i utrzymałbyś to z ręki, bo to 1,60 przy 82 mm to tak się robi so. Czyli ostrość gdzieś tutaj na chłopaku, przysłona, mówię, 5,6 wystarczy zupełnie, 6,3 to max, a nie tam gdzieś na drzewach i 11. To 11 cię uratowało tak naprawdę, bo widać, że pierwszy plan jest w nieostrości, a tło jest ostre, ale jest zbyt ostre jak na ten układ. Fajny. Podobny zresztą podszedł do tematu Bartek, który właśnie chciał nam pokazać taką fotografię, zresztą był taki chyba nawet projekt, że ludzie stawali przy zdjęciach i wyglądali tak jak ci bohaterowie, nie w zdjęciach, przy portretach głównie to by przy obrazach, powiedzmy szerzej. I rzeczywiście tak jakby powrót do przyszłości ktoś im zafundował, bo wyglądali bardzo podobnie. Tutaj mamy może nie tego typu fotografie, czy też zestawienie, ale fajne, bo to przypatrywanie się tych dwóch gołoplecych pań na siebie, przypatrywanie się sobie fajnie, bardzo fajnie wygląda. I powiem szczerze, że mi się to bardzo też podoba. Także tak.
Co my tutaj mamy dalej? Krzysztof nam machnął taki gmach opery w Oslo i bardzo fajnie to wygląda, jeśli chodzi o taki street architektoniczny, bardzo modny ostatnimi czasy, bo wszyscy jeżdżą, szukają takich miejsc, w których właśnie architektura wygląda oryginalnie i umieszczają w niej człowieka i to mnie się też podoba, że się to dzieje. Tutaj bardzo fajnie, incepcyjnie wręcz ten świat został połamany, linie, które się krzyżują, biegną w skos, dynamizują nam cały ten układ i ludzie gdzieś pojawiający się w tej przestrzeni, odbici, fajnie zaplanowani, bardzo dobre zdjęcie, podoba mnie się ono. A Leszek nas tutaj uspokaja taką DJI-ką dronową z jeziora Kuskufsgul, w Mongolii, ściętego lodem. Piękna, no taka, no bo to tak fajnartowo, prawda? Ja mnie troszeczkę inaczej obrobił to zdjęcie, ale abstrahując od tego, to jest coś takiego ładnego, co w dużym powiększeniu, z tymi strukturami krzywymi, z pękaniami, naturalne, prawdziwe, nie podrabiane, nie jakieś AI, tylko wypracowane przez autora, by się na pewno podobało. Więc w dwójnasób róbcie takie zdjęcia, róbcie martwą naturę, tak zwaną, róbcie struktury, wybierajcie takie paterny. Można sobie taki projekt realizować przez lata w różnych miejscach, gdzieś to zbierać, potem to pokazać razem. To jest dobry pomysł na takie ciągłe myślenie o fotografii. Wracając do tematu odbić, no to właśnie tutaj chciałem na przykładzie Janusza fotografii pokazać, jak się to fajnie robi. Ja nie mówię, że Krzyśka zdjęcie było złe z Oslo, bo było bardzo dobre, to jest też bardzo dobre. Zwróćcie uwagę, że te odbicia w tym wymiarze mają na celu pokazanie zupełnie innego świata. Ktoś tutaj z papierosem na pierwszym planie, dwie postaci prawie się zderzające, pani kontrastująca w tym turkusie, gdzieś tam niebieski prostokąt, jakieś napisy, które się pojawiają jakby wyświetlane, sklejona jest to ilość warstw, nie wiemy ile nawet, czy ze 2, 3, tak, w taki sposób, że mamy dosyć fajną, taką oryginalną, wielowątkową kompozycję. O to chodzi w odbiciach de facto, żeby budować rzeczy, które nam pokazują inny świat zupełnie, a nie tylko są zabawą w odbicia, bo odbić to sobie każdy może, a zaplanować takie odbicie to już jest trudniejsza sprawa. Czasami po prostu dosyć długo trzeba poczekać, aż w takim fajnym odbiciu coś zagra. Nic się w 5 minut zrobić nie da. Nie wiem, ile Janusz tu czekał. Może jemu się udało w 5 minut, bo takie rzeczy też się zdarzają. Niemniej jednak tutaj fajnie to wyszło. Mateusz nam pokazał zorzę polarną w czerni bieli i już za odwagę jest tutaj plus ogromny, bo przecież zorza aż kusi, żeby ją w kolorze pokazać, a tutaj mamy, mówię, czerń i biel i jest oryginalnie przez to, że nie ma tego zorzowego cukiereczka, tylko jest coś bardziej absurdalne, bardziej mówię, fine-artowe w wymiarze krajobrazowym z tą białą zorzą, z tym tańcem takiej białej plamy gdzieś tutaj nad górami. Fajnie to wygląda. Podoba mnie się też. Znowu Michał, też idąc krokiem fotografii czarno-białej, super nam tutaj pokazał mecz, bo ja to tak sobie odczytuję. Bramkarz, jest drużyna, która się szykuje do gry. Oczywiście mówimy o tym z poczuciem humoru, z uśmiechem, bo tak to jest zakomponowane i taki śmieszna historyjka z tego wynika nam także. No i cóż, drodzy, ostatnie zdjęcie Piotrka Barodzińskiego, który nam taką teatralną scenkę, wręcz jak z jakiejś kreskówki zaproponował. Teatralnie rozstawieni ludzie, fajnie rozseparowani, jakieś historyjki się dzieją tutaj, jedne takie, drugie takie, super. W kontrze, bardzo dobrze, że w kontrze, bo nie interesują nas żadne szczegóły tych postaci. Tak to powinno wyglądać. Ja to pewnie bym zrobił troszeczkę bardziej zasymetryzował, na pewno, ale to jakby to ja. Piotrek sobie sfotografował sobie to tak i to nie znaczy, że zrobił to źle, bo zrobił to bardzo dobrze. Jedyne co, Piotruś, wyczyść se chłopie matrycę, bo masz taką sieczkarnię.
na niej, plama na plamie, już abstrahując, że to ci przepuścił, że w Lightroomie tego nie wyczyściłeś, to naprawdę ta matryca nie była naprawdę długo czyszczona, więc polecam dbać o higienę własnego sprzętu fotograficznego. No i co? I zdjęcie tygodnia. Zdjęcie tygodnia. Tego mi brakuje właśnie, kiedy to nie są nagrania na żywo, że nie możemy sobie tutaj teraz się pozastanawiać wspólnie, kto z owym zdjęciem tygodnia zostanie wyróżniony, kto owym zdjęciem tygodnia zostanie wyróżniony, ale możecie pisać, to ja sobie potem doczytam. Zresztą chyba jak ten live będzie szedł, live z pudełka, to ja będę chyba aktywny, bo już będę mógł, bo dolecę do Gdańska, przejadę do Wejherowa, gdzieś się zaszyję pewnie w hotelu, żeby trochę popracować, więc będzie możliwość, żeby to zobaczyć. Tak, już powinienem chyba być. No niemniej jednak ciekaw jestem waszego wyboru, kto waszym zdaniem na zdjęcie tygodnia zasłużył. Tutaj czekam, zastanawiam się, czekam, a żeby stało się zadość, to powiem tylko, że zdjęcie tygodnia idzie w tym tygodniu do Michała i jest to ta symboliczna dziura po kuli, która tutaj, no tak jak mówię, działa bardzo, bardzo mocno na wyobraźnię. Sprawia, że nam uśmiech troszeczkę gaśnie, ale też podróże to nie tylko cukiereczkowe widoki i to także ważne tematy u naszych sąsiadów, więc tę fotę uznałem za najlepszą w tym naszym tegotygodniowym wyborze fotografii. Gratulacje dla autora. Drodzy Państwo, cóż, to tyle. Bardzo dziękuję, że wytrzymaliście, ci co wytrzymali do końca. Dzięki za to, że jesteście. Dziękuję za wsparcie. Polecam, właśnie, jeszcze raz się tutaj gdzieś dowrócę. Muszę sobie kupić jakiś taki panel, żeby gdzieś tu przed sobą włączać te wszystkie rzeczy. Dziękuję za suby, dziękuję za wsparcie mojego kanału. Kawa duża, kawa mała. Każdą kawę wypiję, więc to jakby co wrzucicie, to przyjmę z dobrodziejstwem inwentarza. Zapraszam tych, którzy jeszcze nie zdecydowani na fotowyprawę na Sri Lankę. Jeszcze mówię, miejsce na przyszłotygodniowym plenerze i połączonym z fotografowaniem redyku owiec na szeroko rozumianym Podhalu jest. Transport z Krakowa, gdybyś ktoś był chętny, też jest, więc dwójnasób można to zrobić, nie martwiąc się o to, jak dojechać. Trzymajcie się ciepło, widzimy się już niedługo, do zobaczenia. No a ja zmykam do moich innych warsztatowych poruczeń. Cześć!